36 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura 44 stopnie Celsjusza. Czas stąd Przez Japonię przechodzi największa fala gorąca w historii tego kraju. Naprawdę, najgorętsze lato w historii Japonii. W ciągu ostatnich 2 tygodni w Japonii zginęły 44 osoby z powodu przegrzania, czy tam różnych schorzeń z tym związanych. Masakra, no ogólnie nic się nie chce, jest strasznie nieprzyjemnie i myślę, że nawet Japonia przy całej swojej obowiązkowości troszkę musiała zwolnić. Zastanawiam się, czy kiedyś czułem wyższą temperaturę niż to. Chyba nie. Nigdy nie byłem w takich bardzo ciepłych krajach. Co ja mówię w ogóle? A widzicie, upał ryje mózg. Ja na szczęście stąd spadam. To jest ostatni dzień, kiedy jestem w Tokio teraz. Jutro lecę do Nowego Jorku na 2 tygodnie, więc ci z was, którzy lubią bardziej nowojorskie wydanie vloga, to teraz będą mieli troszkę oglądanko. Dobrze się złożyło z tym Nowym Jorkiem, bo chcę teraz wznowić treningi i trenować do kolejnego maratonu. Jeszcze wam nie powiem jakiego. No a w takim upale to się jednak nie da, bo to jakby się zamordował. Ja wiem, że Wim Hof przebiegł podobno maraton w Namibii po pustyni, nie przyjmując nawet wody po drodze, ale zakładam, że jestem jednak mniejsze mam możliwości niż Wim Hof. Ojej. Ej, zawsze jak takie stękanie jest do kamery, to jest trochę udawane, nie? Ale to jest... O Boże, naprawdę się źle czuję. Szedłem przez ten upał przez pół godziny i mnie głowa boli, mam gwiazdy przed oczami. Jest jak ten... Jak się mówi? Udar? Znaczy nie, naprawdę, ale kurde. Nie da się iść przez to, kompletnie. O, klima. No super, komputerze. Zawiesił się 4 dni temu. Mówiłem już wam kiedyś, że do mądrości tłumów i beczki używam skryptu napisanego przez Igloczka specjalnie na moje zamówienie do popierania komentarzy z YouTube'a. Ale coś ostatnio ten skrypt, kurde, słabiej działa. I... komentarzy jest tak dużo. Pobrać 25 000 komentarzy z jednego odcinka Mądrości Tłumów to nie jest pewnie taka prosta sprawa, bo YouTube chyba przeciwdziała czemuś takiemu. Kurde, no i znowu się zatrzymał. Ej. Jestem hardcorem. Miałem po tym upale w ogóle straszny taki, nie wiem, udar czy coś. No tak mnie głowa bolała przez parę godzin w ogóle. Ale się zmusiłem. Nagrałem dzisiaj 2 mądrości tłumów i zapytaj beczkę, bo wyjeżdżam i mnie znowu nie będzie parę tygodni, a nie chcę, żeby na kanale komediowym była przerwa. Całe szczęście, że się udało, ale się nie czuję dobrze. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie, jak jest upał, bo można... no można umrzeć nawet. Bądźcie mądrzejsi niż ja. Ojej, no nie planowałem dzisiaj, nie myślałem, że taki będzie vlog, że się cały posypie w ciągu dnia. Chciałem kręcić za dnia, a nie wieczorem. Jest już godzina 21, a mamy 29 stopni, a odczuwalna 36 stopni. Stasiu. Nieprzyjemnie. No i znowu się muszę pakować. Pomyślałem sobie, że tym razem nie zdążyłem ani jednego normalnego vloga w Tokio zrobić po drodze między przyjazdem z Chin i Korei, a wyjazdem kolejnym. Kurde, no muszę coś się ogarnąć, bo ten mój vlog ostatnio to same tylko przeloty, wyloty i tak dalej. Jakaś materia jest potrzebna po drodze. Jest tak mi smutno, kurczę, tym razem. Tak, nigdzie się nie mogę zagrzać porządnie. Tylko cały czas gdzieś w biegu. Mam nadzieję, że coś wymyślę fajnego na ten Nowy Jork tym razem, bo trochę nie mam planu. Znaczy mam teraz jedną rzecz i za 2 tygodnie jedną rzecz i po drodze
nic za bardzo zaplanowane, więc no zobaczymy. Myślę też może, żeby się tam trochę zaszyć w hotelu i poświęcić się innemu projektowi, ale to jeszcze przyjdzie czas. Powiem wam, jaki biorę ze sobą zestaw obiektywów, bo wydaje mi się, że już doszedłem do momentu, w którym to już jest taki zestaw ostateczny do tej kamery, której używam, do GH5. No już nie da się nic więcej. Nie ma innych. W sensie, no można oczywiście wydać więcej pieniędzy na obiektywy, ale to już nie będzie znaczyło, że będę miał cokolwiek lepszego. Bierzemy ten obiektyw, który jest włączony teraz, czyli Olympus 7-14. To jest szeroki obiektyw, który jak się podzoomuje, można go używać w ten sposób, a jak się nałoży na to jeszcze telekonwerter z GH5, to masz w zasadzie normalny obiektyw taki średniego zakresu. Dużo ludzi nie wie, że w GH5 jest telekonwerter. Kiedyś muszę zrobić filmik o moich trikach z GH5, bo wydaje mi się, że wiem dużo rzeczy, których użytkownicy tego aparatu nie wiedzą. Drugi obiektyw to jest moja ulubiona 25, czyli ekwiwalent 50, również Olympus M Zuiko. 50 no to jest oczywiście taki obiektyw typu trochę do wszystkiego. Bardzo piękny, bardzo ostry. Lubię go zawsze mieć przy sobie praktycznie. T2 to już jest dla mnie standard od dłuższego czasu, ale zrobiłem zmianę jeśli chodzi o długi obiektyw, bo długo używałem tego 100-400 Lumixa, najdłuższy chyba obiektyw MFT i w ogóle jeden z najdłuższych, jeśli nie wchodzimy w jakieś ekstremalnie wielkie rozwiązania. Bardzo dobry, ale wolny, tudzież ciemny, bo to jest F4 zmieniające się do chyba F5, 6 czy coś takiego, jak się go wydłuży. No i właśnie, zamiast tego biorę to. To jest 40-150 Olympusa, więc wszystkie trzy obiektywy, które biorę, to jest Olympus. To jest również piękne szkło, bardzo ostry, parfokalny. Można nim zdziałać naprawdę wiele dobrego, do tego jest lżejszy i mniejszy od tego ogromniastego. No i jest jaśniejszy, bo to jest 2.8, co przy długości 150, czyli ekwiwalent 300, to już jest naprawdę jasno. I pamiętajcie też, że na to też również mogę nałożyć telekonwerter. No duże możliwości daje mi ten zestaw. Myślę, że ponagrywamy coś fajnego. Ten obiektyw cały czas polecam, on jest cały czas świetny i to jest, jak się nałoży wszystkie takie modyfikatory zmieniające crop factor w GH5, to można go wydłużyć do jakichś absolutnie niesamowitej długości. To jest obiektyw rzędu 1300 mm, jak się dobrze podziała w ustawieniach aparatu. Ale no nie potrzebuję czegoś takiego. No to jest obiektyw na igrzyska olimpijskie do kręcenia sportowców, czy do kręcenia ptaków, czy innych takich rzeczy. W przypadku ludzi i architektury to no chyba to już jest bez sensu. A no biorę jeszcze ze sobą taką małą przeszkadzajkę. Tak, jako taki luksusik mały, czyli Voigtlandera 17,5 mm. To jest taki klasyczny już w gruncie rzeczy obiektyw, w pełni analogowy, z czasów sztuki składania historii. Tym było kręcone. Ale to akurat, że wyjeżdżam z tego opału, to dobrze. To, co się dzieje w Tokio, jest nienormalne, naprawdę. Jest tak gorąco, że nie ma w ogóle zimnej wody. W sensie, jak puszczasz zimną wodę w kranie, to ona jest ciepła. I nie da się zimnego prysznica wziąć przez to, bo jest po prostu ciepłe wszystko. Masakra. Może nie wygląda, bo jest pochmurnie, ale cały czas jest tak gorąco i wilgotno i nieprzyjemnie. Ja nic nie widzę, mam przed oczami gwiazdy non-stop. Czas stąd Kasia zostaje. Jeszcze przed wyjazdem jedną ostatnią atrakcję zamierzamy zaliczyć. W sumie Kasia nie wie, co będziemy robić. To jest niespodzianka. Będziemy teraz robić urodzinową niespodziankę dla Kasi. Urodziny mam dopiero za 2 tygodnie, żeby... Ale mnie może nie być. Znaczy, mnie nie będzie w Tokio wtedy, więc na wszelki wypadek. Co? Are you serious? No a wam nie pokażemy, co robimy, bo to zobaczycie za jakiś czas. No to skończyliśmy niespodziankę, zobaczycie niedługo efekty. Jaka była niespodzianka? Ciekawa. Bardzo niespodziewana. Tutaj głupi budynek.
Właśnie wpłynęła informacja, że Japonia ogłosiła stan klęski żywiołowej w związku z tą falą gorąca. To dobrze, znaczy czuję, że moje cierpienie jest uzasadnione. Like in the last restaurant, what was it? Parę miesięcy temu mówiłem, że się jaram, że lecę bezpośrednio z Nowego Jorku do Tokio pierwszy raz, tym takim długim lotem, który trwa 12 godzin ponad. No więc dzisiaj lecę drugi raz. To już jest mniej ekscytujące, ale no i tak lepiej niż z przesiadką, nie? No dobra, no to jedziemy znowu. Fuck, jaki w ogóle celnik hardkorowy był. W ogóle chcieli mi zabrać cały sprzęt elektroniczny, bo powiedzieli, że nie mam poprawnej ewidencji przewozu. Muszę się uspokoić. No dobra, jesteśmy. To jest, proszę Państwa, Nowy Jork. Policja nowojorska. Wszystko się zgadza. No, z tym cłem w ogóle, bo mnie zatrzymali na cle, że niby, że mam za dużo sprzętu jak na turystę i że potrzebuję jakiejś takiej procedury jak ekipy telewizyjne, żeby przejść przez cło. No nie wiem, no zawsze czujesz się pokrzywdzony i zawsze ci się wydaje, że to ty masz rację w takich sytuacjach, więc nie wiem, czy mieli rację, czy nie, ale wiem, że od lat latam tak jak latam i wszystko jest w porządku, więc może koleś miał zły dzień.